I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, Krypto Migawka po polskiemu. Trzecia część już teraz, oczywiście na nasz CZ Binance. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy z tą trzecią częścią i zaraz będziemy przechodzić do tego z bomby, żeby już nie przedłużać, także mam nadzieję, że poprzednie dwie części zrozumiane. Teraz będziemy się skupiać na pytaniach od ludzi z Twittera, z czata. Zobaczymy, co tutaj, jakie pytania będą zadawane, a więc zaczynamy. Binance DEX suggests Binance supports decentralization. Many other factors do as well. Given Binance's popularity and influence, assuming crypto reaches its ambition and becomes accepted generally, how does Binance avoid becoming the central bank, aka not centralized? No i tutaj pytanie pierwsze, jak sobie poradzi Binance z decentralizacją? Bo wiemy, że Binance, mieliśmy dzisiaj w Dzień Dobry Krypto nawet wiadomość o tym, że Binance w tym momencie ma 52% marketu, jeżeli chodzi o wolumen na wszystkich giełdach. Na 52% odbywa się to na Binance, także jak oni tutaj chcą być zdecentralizowani w przyszłości, jak tutaj będą w tym wypadku wyglądać? Okay, so I think that question is quite interesting. We don't really decide what we become or whether we become a central bank or not. To pytanie jest bardzo ciekawe. My tak naprawdę nie decydujemy o tym, czy my zostaniemy centralnym bankiem, czy nie. Right now, today, very soon, we're going to provide both services. We're going to be a centralized exchange. W tym momencie, w jakim jesteśmy, to i tak jesteśmy scentralizowaną jednostką. We're also going to be a decentralized on-chain exchange. Oczywiście będziemy mieć też zdecentralizowaną, w cudzysłowie oczywiście, bo nie wiadomo, jaka ta decentralizacja będzie na tym deksie. And we help with the development of that together with our core community. No i chcemy to wydevelopować, czyli poprowadzić to w takim kierunku, żeby razem ze społecznością tutaj, z pomocą ich dalej w tym kierunku działać. So the Binance DEX is actually not developed fully all by us. There's a lot of community contribution to it. Czyli Binance DEX nie jest tylko przez nas, będzie tutaj robiona w dalszej kolejności, czy tworzona też przez społeczność. And whichever one gets more popular will be the one more popular. So we also have the Trust Wallet, which is a totally decentralized wallet structure. So you can use that as a wallet. Którakolwiek będzie bardziej popularna, no to wtedy będzie popularna. Możecie oczywiście używać jako portfel też naszej giełdy. We have a native Binance DEX wallet as well. I też będziemy mieć portfel na Binance DEX. That's web-based. So we don't really decide whether we become centralized or not. My nie decydujemy, kiedy jesteśmy zdecentralizowani, czy nie. The market decides. Market decyduje. No troszeczkę tutaj się wyminął od pytania, można powiedzieć delikatnie, ale dobra. The next question is from Łukasz Podolski. O, Łukasz Podolski nawet tutaj inwestuje, widzimy. Brawo. How do you incentivize the integrity of the network so the validators behave reasonably? Czyli bardzo podobne pytanie z decentralizacją związane, jak walidatory będą się zachowywały, żeby się zachowywały racjonalnie w przyszłości na DEX-ie i na giełdzie. In place, it's a voting structure among the validators. If any validator is not behaving properly, jest zawsze głosowanie pomiędzy walidatorami. Other ones can kick them out. Jeżeli ktoś się nie zachowuje ciekawie, inni mogą je wyrzucić. There's a minimum threshold for that to happen, but it's quite easy for that to happen. I to jest bardzo proste w zrobieniu. When do you aim to launch the Binance main chain from Crypto Batsman? Kiedy będzie uruchomiony Binance Chain? Again, so we don't know yet. That depends on how the current testing progress goes. W tym momencie nie wiemy. We'll see what happens. What's your goal in terms? So the next question is also from Crypto Batsman. What's your goal in terms of volume and monthly active users on the DEX short term? Jakie będziesz miał zdanie, albo jakie masz zdanie na temat wolumenu na nowej giełdzie DEX? Ile będzie użytkowników miesięcznie? So again, I don't really know what the goal is. So we don't really set a goal, say, I don't know, it's X number of users, like X amount of trading volume. Tak naprawdę nie mamy tutaj planu w tym momencie i nie wiemy, ile będzie tych ludzi i nie mamy też określonych ram, jakich chcielibyśmy, żeby tych użytkowników było na tej giełdzie, czy wolumen na niej się odbywał. I think basically the ultimate goal is to have the DEX being more popular than all the centralized exchanges. So that's the ultimate goal for DEX. Naszym najważniejszą rzeczą jest to, żeby nasz DEX był bardziej popularny niż inne DEXy. But at the same time, we will continue to push centralized exchanges in terms of features and usability as well. Ale w tym samym momencie będziemy tutaj ulepszać oczywiście tę giełdę zdecentralizowaną. So we'll see how that evolves. We support both developments. And I think when the technology gets to a certain point,
DEX will become popular. Kiedy DEXy będą tutaj, przejdą technologicznie poza pewien punkt, będą tutaj bardziej popularne niż zwykłe giełdy. Well, tokens who switch to Binance Chain get free, cheaper listing fees. This is also from, okay, all of these questions are from Crypto's Batsman. So initially, I think the first few projects, we will grandfather them in and we'll give them, we basically will reimburse the fees onto the network. And so yes. Teraz projekty, które będą chciały być na Binance DEX, czy będą też musiały mieć opłaty? Czy to będą opłaty też z nowymi projektami związane? On mówi, że pierwsze nie, będą tutaj ich niańczyć czy dziadkować, dokładnie grandfathers in, czyli będą ich tutaj dziadkować w tym znaczeniu i po prostu wezmą te opłaty na swoją klatę, ale w przyszłości nie mówią nie, że kolejne projekty, które będą chciały być na zdecentralizowanej giełdzie, będą musiały tutaj mieć opłaty też. But later on, later on, it depends on how many projects we get on the Binance Chain. Again, it's demand and supply driven. Aha, tutaj chodzi o Binance Chain, nie DEX, o Binance Chain chodziło. If the demand is high, we will reduce the... Czyli jeżeli projekt się stara o Binance Chain, nie DEX, Binance Chain, wejście na Binance Chain, czy będą opłaty? Na początku nie, a w przyszłości mogą być. So the next one is from MBG Buzzer. What model of listing will be on DEX? Only 100K or 100K plus voting of validators, where payments does not guarantee listing. So, i jaki model będziecie mieć na Binance DEX? There will be a fee. The 100K is just a number I threw out there. We are really not sure we're going to go with that number, to be honest. But again, any number I say is going to be broadcasted, and people are really bent out of shape on that number. It will be that number plus vote. It will be a number. Będzie po prostu opłata za to. In terms of listing fee plus voting. So the validators have to vote. So basically, the current mechanism that's designed is you have to apply. When you apply, you pay for a very small fee. I teraz w tym momencie, jaki mamy rodzaj aplikowania na naszych giełdach, to jest, no musisz zaaplikować i zapłacić małą opłatę. And then when the validators vote and pass, and then now you can decide to pay the real fee and then get listed, or you can just... I wtedy, jeżeli walidatorzy zagłosują i powiedzą, wrócą do ciebie, tak, możemy cię wylistować, to wtedy mamy tą prawdziwą opłatę. Not to pay the fee and not listed. Jest około 100 000 pewnie dolarów, wcześniej to było pytanie. I wtedy możesz nie zapłacić tej opłaty i nie być wylistowanym, także tutaj nie ma problemu. So it's really a free market. If you don't... On tutaj mówi, że jest free market, jeżeli chcesz, płacisz, jeżeli nie, nie. If you think the fee is too high, then don't pay and don't list. Jeżeli myślisz, że jest za drogo, to po prostu nie zostaniesz wylistowany. No i tyle. The next question is, will validators on Binance Chain be required to stake BNB in order to process DEX trades, or will it be delegated stake-based? Is there a rough estimate of how many validators there will be? This is from Multicoin Capital. I teraz o walidatorach. Czy to będzie delegated proof of stake, czy to będzie inna metoda, jaką możliwością będzie stakeowanie za pomocą walidatorów tutaj na Binance? Right now, the current design is the validators, if they run it, they don't have to stake BNB, but that might change at w tym momencie walidatorzy nie muszą stakeować BNB tokenów. Anytime. So we haven't really thought about the governance process of... Jeszcze nie mamy określonego rządu, czyli tego całego systemu stakeowania i walidatorów. Validators. We just want to get the network working first, and then we'll worry about... I think the governance aspect of the validators is simple to do. On mówi, że najpierw chcemy tutaj wyjść siecią, uruchomić ją, a dopiero będziemy się potem martwić na temat governance, czyli tych wszystkich walidatorów. W przyszłości jest bardzo łatwy do wprowadzenia, mówi. Many people, that's a solved problem. Many people have different solutions. That's more of a business design instead of a technical design. So the current priority is all to make sure the technology works. So w tym momencie jego najważniejszą rzeczą jest to, żeby sprawdzić, że technologia działa. The next question is also from Multicoin Capital. Can you provide details? Can you provide any details on Binance Chain gateways, on-ramps for depositing non-Binance Chain asset onto DEX? Will you allow third-party gateways to issue PEG tokens on DEX besides Binance.com itself?
I teraz pytanie, jak z Binance Chain to Binance DEX będzie się odbywało te tokeny, przechodzenie na tą giełdę zdecentralizowaną z Binance Chain, czy będą tutaj jakieś spegowane tokeny, czy jak on tutaj to widzi. Dużo technicznych pytań jest, także nie bójcie się, jeżeli nie rozumiecie, to nie jest aż tak ważne, jeżeli nie inwestujecie w grube pieniądze, to widzimy, że ktoś zadaje te pytania, kto Capital Coin, także na pewno inwestują tutaj grube pieniądze w Binance. With our testnet has the misconception that Binance chain is only for pegged tokens. That is not true. Our aim is actually to just Dużo ludzi myśli, że Binance Chain jest tylko do tokenów spegowanych z innymi kryptowalutami. To have more native tokens issued on Binance Chain. A chcemy mieć bardziej tutaj natywne tokeny na Binance Chain, nie tylko z BNB. But initially we will have some pegged we will have some pegged tokens, like especially the stable coins and other major currencies. W przyszłości będziemy mieć stablecoiny na Binance DEX, tak, i Binance Chain. We don't have to be the only party to peg them, so Binance.com may provide the pegging facility ourselves. BNB nie musi być jedynym tokenem, który razem będzie z nimi spegowany, czyli razem w parze występował. But we don't have to be the only ones. Anyone can provide pegging facilities, but we want to make sure the pegging is done in a much more transparent fashion. Ale chcemy, żeby nawet jeżeli ktoś będzie tutaj nowym projektem sparowany z naszymi projektami, to musi mieć bardziej transparentny w tym momencie. So ideally, we want to see where there is a address which holds the pegged tokens or pegged coins. Idealnie chcemy widzieć adres tych wszystkich krypto, które są spegowane albo sparowane w skali 1 do 1. Czyli pewnie tutaj mówię, jeżeli coś jest w skali 1 do 1 do dolara, no to chcemy widzieć konta potwierdzone tymi dolarami, jeżeli takie stablecoiny kiedyś wyjdą na DEXie czy Binance Chain. For example, if someone wants to peg BTC, it should be a very simple mechanism where there's one address which holds the BTC. Everybody can view it. And there should be an order book with a buy order of that full amount. I na przykład, jeżeli coś tutaj jest spegowane czy sparowane z BTC, musi być jeden adres, który jest widoczny zawsze i zawsze będziemy mogli potwierdzić, że jest to w parze 1 do 1. 1-to-1 ratio. So that when people want to convert back, they can convert right away. I kiedy chcą z powrotem zamienić, nie ma problemu. Zawsze tam jest wystarczająco bitcoinów. We want to make sure that the full liquidity is there. So as long as other people can guarantee can do the same process, being transparent and do the pegging, we're fully for it. The next two questions are on the delisting. What exactly motivated the recent delisting from H3X Mind? I think I explained this before. Kolejne pytania to są bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o delistowanie, czyli usuwanie tokenów, ale o nazwę tutaj zapytali dokładnego coina, więc on tutaj mówi, że nie będzie się wypowiadał. So the next question I odpowiedział na to pytanie już. Is what is the V-label worth to Binance? If they give this project later become delisted, it can be at any. Okay, so basically the V-label on Binance Info is it basically means that the information on Binance Info is verified by the project team itself. On mówi teraz o V-label. V-label to jest taka funkcja na Binance, która potwierdza dany projekt przez team Binance. So Binance Info is a place where communities can supply information about coins. So we're just providing the platform. We don't actually provide the whole information. No i Binance Info to jest taką platformą, gdzie społeczność też może podawać informacje na temat danego projektu. Whereas the V-label just means that the projects actually verify the information themselves. I wtedy V-label to jest to, że projekt zweryfikował te informacje same. So that's what the V-labels mean. It does not mean we endorse or not endorse the project. I to nie znaczy, że my jesteśmy za projektem, czy nie z projektem, czy po prostu przeciwko projektowi, czyli nie mamy pozytywnej opinii na temat projektu. In any way, and the V-label does not affect our decision to list or delist the tokens later on. I V-label, jeżeli nawet ktoś ma z tokenów, to nie znaczy, że nie mogą być tutaj zdelistowani, czyli usunięci z Binance. To nic nie znaczy. Mogą być równie dobrze też usunięci, jeżeli nie spełniają innych warunków. Okay. Yes, we're doing another one in March.
How does Binance plan to expand the launchpad from Toro's crypto? So basically we look for... Jak tutaj ma być jeszcze bardziej uwidoczniony ten launchpad, czy rozrost tego projektu? For good projects, as long as there are good projects coming on to Binance, to Launchpad. So this application process for Launchpad is public. If you go to the Binance website and get to the Launchpad section, you can apply. Zawsze każdy może aplikować. Jest to na binance.com. Nie ma problemu, można wejść i to jest dla wszystkich dostępne, w jakim rodzaju, jak to aplikować na Binance Launchpad. As long as they're good projects, we will do them. But we don't want to overly do them if they're not good projects. The next question. Na pewno zrobimy te projekty na Launchpadzie, jeżeli są dobrymi projektami, a nie chcemy też za dużo mieć tych projektów, jeżeli te projekty nie są dobre. On BCF. So at Binance BTF recently made donations for LS and is doing great work in Africa. What types of projects is Binance Charity Foundation most interested in? How will Binance Chain and BCF interplay? From Regano ESQ. So first, the BCF team will be doing an AMA on March 18th. So please do join that one as well. But in general, Binance Charity Foundation is more of a platform. No i tutaj jest pytanie o Binance Charity Foundation, czyli o to, jak tutaj ta inicjatywa Binance czyli fundacja charytatywna działa. So we don't really choose, we don't really have a specialty on one type of charity work. My nie mamy tutaj jakiejś określonej drogi, gdzie byśmy mówili, że tylko wspieramy dany nurt. We want to support all charity work that are done transparently. Chcemy supportować, czyli wspomagać inne fundacje charytatywne i nie mamy jakiegoś jednego zasobu, które chcemy tylko wspomagać. That are tracked on the blockchain. So that's our strong mandate. With all the charity needs to be done on the blockchain. I które charity, jeżeli te charity foundation chcą się tworzyć, to też miałoby tutaj być na blockchainie. So the Binance Charity Foundation, the platform will support a number of different charity work. So basically what we call different charity programs. I Binance supportuje, czyli wspomaga różne fundacje charytatywne. So over time we'll add more to it. How much does so the same question from Taurus Crypto? How much does Binance plan to pledge towards philanthropy in 2019? Ile Binance ma zamiar przeznaczyć na też fundacje charytatywne w tym roku? We don't have a set number. Again, we got to find good philanthropy projects that are willing, that are crypto compatible. That goes to the extent of teaching the end beneficiaries about crypto. No i tutaj mówię, że nie ma po prostu ustalonej ceny, ale bardzo by fajne było, gdyby te akcje charytatywne, które wspomagają, miałyby coś związanego z blockchainem, czyli na przykład nauczanie gdzieś tam w krajach trzeciego świata, już tutaj dodaję, czy po prostu ludzi na temat blockchain, gdzie by to mogło przynieść dane rezultaty. And are able to track the entire process through the blockchain. I muszą tutaj mieć potwierdzone, żeby cały proces był od momentu wysłania pieniędzy na dane cele charytatywne do momentu otrzymania, że osoba, która stara się o te cele charytatywne, ma je, a nie tam występuje korupcja pomiędzy. When we find those kind of projects, we're happy to donate. I kiedy znajdziemy takie projekty, na pewno damy tutaj coś od siebie. And also we're not just donating ourselves. We are actually donating. We're actually asking our other partners to donate with us. I my nie tylko my dajemy tutaj na akcje charytatywne, często właśnie od naszych partnerów, czyli ludzi czy krypto wylistowanych na naszych giełdach, też prosimy o takie właśnie ich wspomożenie w danych akcji charytatywnych. So right now we actually have quite a bit of donations in the bank sort of concept that we're waiting to give out, but we just got to find good projects. W tym momencie mamy bardzo dużo gotówki, można powiedzieć, w krypto, w takich bankach, w cudzysłowiu, gdzie możemy te pieniądze przeznaczyć. Tylko czekamy na dobre projekty, na które chcemy te cele charytatywne przeznaczyć. I nie tylko cele charytatywne, to też są przecież wspomożenie różnych projektów, które zajmują się adaptacją blockchaina na całym świecie, czy jeszcze bardziej tutaj na szeroką skalę
podawania tych informacji w różnych miejscach, że blockchain istnieje i nauczania w danych szkołach czy research. The next question from Alex Jeffes. Okay, so how often you often talk about how you met your crypto buddies through poker games? Do you still play Texas Hold'em? Kolejne pytanie jest o poker. Czy gra w pokera, Texas Hold'em czy inne? Do you see a lot of similarities between trading and poker skills? When do we organize Binance charity poker tournaments only for BNB holders? I kiedy zorganizujesz turniej pokera dla BNB token holderów? From Alex. Yeah, so I used to play poker quite a bit a few years ago, but I stopped completely. Grał parę lat temu, ale kompletnie już nie gra. Po prostu zastopował to. I haven't played for like 2 or 3 years. Nie grał od 2-3 lat. Some very casual games. I'm a terrible player at Texas Hold'em, so jest bardzo nieciekawym graczem, bardzo słabym, jeżeli chodzi o Texas Hold'em, jeżeli chodzi o pokera. I generally lose and I zawsze przegrywał. I'm not patient enough. I nie jest wystarczająco cierpliwy w tą grę. That's also I think that's also what made me a terrible trader, so I don't trade either. I to jest to samo, co zrobiło z nim, też nie jest ciekawym traderem, bo też nie był cierpliwy. I think poker and trading are similar. You got to have a lot of patience. Poker i trading ma bardzo dużo podobieństw, bo musisz być bardzo cierpliwym. You got to control your behavior. You got to control your timing. Musisz kontrolować siebie, czas, w którym wchodzisz. You can't have the wrong behavior can't have the right behavior at the wrong time. Nie możesz mieć dobrego zachowania w złym czasie. That will not work. Bo wtedy to nie działa. So, pamiętacie, jak mówiłem wam o czasie inwestycji, że jest ważniejszy niż inne rzeczy. Yeah, so basically I don't play poker now. We don't have any nie gra w pokera. Plans to organize poker tournaments. I nie ma żadnych planów do zorganizowania pokera dla BNB token holderów. I think those things are very time consuming. I think for Binance charity, they're more efficient things for them to organize. So nothing on the plan right now. For labs, what is your investment thesis at labs, and how is that influencing season 2 of Incubator, especially within the new Lagos chapter? Jakie są twoje inwestycje w Binance Labs? Will be increasing focus in emerging markets or not? This is from a DS Talk Exchange. So yes, we are actually expanding labs quite significantly around the world. So I planujemy ekspansję naszego Binance Labs na całym świecie. The second season of Incubator, we actually do incubators from 5 different locations and bring them together. Będziemy mieć inkubatory w 5 różnych miejscach na całej kuli ziemskiej. In one place towards the end. I będziemy je sprowadzać do jednego punktu wyjścia, gdzie będziemy je potem przedstawiać. So it does require quite a bit more effort, but we are doing that around the world. Our investment thesis is quite simple. It's anything that helps this ecosystem grow. So anything that helps the blockchain ecosystem grow. So wszystko, co będzie pomagało ekosystemowi blockchain rosnąć, będą tutaj supportować. What we call, so my word for Binance Labs is really more infrastructure impact investments. Dla niego bardziej Binance Labs to jest infrastrukturalny cel inwestycji. So anything that improves the infrastructure, faster blockchains, better. Wszystko, co przyspieszy adopcję i technologicznie też przyspieszy dany blockchain. Wallets, more secure wallets, bardziej bezpieczne portfele, payments, e-commerce, płatności e-commerce, any of those fundamental things. I fundamentalne sprawy. We will invest in. Będą inwestować właśnie w to. So it's very broad, but we look at each specific project. General Binance questions. What are the biggest challenges ahead of Binance this year? From Natasha. I jakie są największe tutaj challenge, czyli rzeczy do pokonania przez Binance w tym roku? I think basically we face challenges all the time. There's so many challenges right now. I think basically, but for Binance this year, most challenges internal. We need to focus more internal on how we improve our internal management, internal organization, internal communication. Najbardziej tutaj będą się skupiać na wewnętrznych sprawach, czyli komunikację pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, które tworzą, no i oczywiście ulepszanie tego wszystkiego.
the team's grown to a size where we are facing some of those issues. No i team urósł do takich rozmiarów, że no, jeżeli ktoś jest w danym kraju, miejscu, czy na drugiej półkuli ziemskiej, no to wtedy są takie problemy komunikacji. But luckily everyone's very motivated, so ale każdy z nas jest bardzo zmotywowany w Binance. We overcome those issues by pure, i bardzo łatwo pokonujemy te problemy. Really by pure passion. Poprzez pasję. O, to coś jak Bitcoin Feniks, też pasja go tutaj pokonuje te wszystkie problemy niewyspania się. Hey CZ, what is the one thing you feel Binance can improve upon from a new program? I think, as I just said, I think Binance internal communications can be improved upon. Right now, we have so many projects going on. At any given time, one person may not know about what's going on in other parts of the organization. No i teraz właśnie mówię o tym, że po prostu w jednej części kraju, jeżeli się odbywa, czy świata coś, to z drugiej strony mogą o tym nie wiedzieć. Dlatego komunikacja jest tutaj najważniejsza, jeżeli Binance się rozrósł do takich rozmiarów. Especially given that we're so decentralized. So I'm hoping to find ways to improve in that area. What's the aim for Binance in 5 years? I think I talked about that before from Jakan 786. We basically want to be the Jaki chce być Binance za 5 lat? Infrastructure services provider, providing a few infrastructure services in this space. So we have a good exchange. Hopefully we'll have a good DEX. No i teraz ważne, co on powie, a więc chcemy mieć giełdę, chcemy mieć dobrą, zdecentralizowaną giełdę też. And then we have a good wallet. Chcemy mieć dobry portfel. Hopefully we'll grow that as well. So we want to provide a few infrastructure services in this area. I jeszcze chcemy powiększyć naszą infrastrukturę w innych dziedzinach. Yeah. Next question from Binance states that the team's very passionate and a big source of the success of the company. Are you currently accepting interns around the world from Mongolia, Asia? Yes, we are accepting interns around the world. I teraz pytanie, czy nadal potrzebujecie pracowników? Na przykład ten pan jest z Mongolii, czy można u was dostać pracę? So the best place to apply for a job is through the Binance.com homepage. Najlepiej, żeby tutaj z nimi się skontaktować, to jest Binance.com, bo wtedy wiemy, że tam jest specjalna there's a career or jobs link at the bottom. Specjalny dział kariery, gdzie można po prostu czyli można po prostu dostać pracę oficjalnie tam, wysyłając swoje zapytanie czy ofertę pracy. At the bottom, at the top. And that's the best way to apply. When you apply that way, your resume and your application gets into the system. I kiedy aplikujesz tym sposobem, na pewno aplikacja dostanie się do systemu. A lot of people message me directly, but it's kind of hard for me to get your resume into the system that way. So yes, we are hiring in almost every team, every department, but we do have a small team and we grow very slowly. That's intentional. So dużo ludzi pisze do niego na Twitterze, no ale wtedy na Twitterze on nie zawsze jest w stanie zobaczyć tą informację, także poleca Binance.com. Don't get sometimes some teams don't have allocations, so it changes from day to day. So don't get upset if you don't get accepted. How do you focus on so many areas at once? Every area, exchange, OTC, launchpad, etc. is a different business unit with different strategies. How do you make sure that everything is on track and aligned towards one goal and vision? Jak to wszystko ze sobą łączysz? Binance, DEX, OTC, jak ty to robisz, że z Binance? This is from AR, Efray, get it. Yes, I agree. I think basically we're focused on too many directions. Actually, we have too many initiatives going on. I actually want to focus on less. On mówi, że faktycznie mamy troszeczkę dużo tych rzeczy. Chciałby tutaj się skupić na mniej z tych rzeczy niż to wszystko. But I think right now most of the initiatives are complementary, and we only start a new initiative, a new project when we have the good person to lead it. So when we have a good team. My dopiero zaczynamy taki proces, czy nową dziedzinę tutaj w Binance, czy zaczynamy nowy nurt, w który chcemy inwestować dopiero wtedy, kiedy mamy team dobry w tym wypadku. So far each team is doing quite well because the teams are relatively independent and I każdy team odpowiada za swoje, powiedzmy, BTC, czyli Binance DEX, inni za Binance OTC, także każdy team tutaj jest odpowiedzialny za inną rzecz. Self-sufficient. But overall, I think for me, I personally don't get involved in a lot of the initiatives we have now. So,
ale on sam po prostu tutaj nie wnika, bo każdy team jest odpowiedzialny za swoją rzecz. Ok, mamy 29 minut znowuż, zobaczcie, ale już chyba nam zostanie ostatni, 4. odcinek następnej audycji o CZ z Binance. Także zapraszam na kolejną audycję, prawdopodobnie będzie znowuż jutro pomiędzy audycjami, a jeżeli nie, no to na pewno będzie w niedzielę. Także życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, Dzień Kobiet. Tak. Przypominam, bo możecie zapomnieć na przykład o tym. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.